Cześć! Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj zabieram Was w niezwykłą podróż po czeskiej Szwajcarii, krainie pełnej niesamowitych formacji skalnych, punktów widokowych i malowniczych zakątów. Wspólnie odwiedzimy m.in. tajemniczą Pańską Skałę, zobaczymy imponujący Rudolfów Kamen i Mariną Skałę, a także jedną z największych atrakcji regionu – Prawcicką Bramę. Na koniec zajrzymy również do Decina, miasta z pięknym zamkiem i wyjątkowymi widokami. No to ruszajmy odkrywać czeską Szwajcarię. Witam Was w kolejnej podróży. Tym razem zabieram Was do Czech, a dokładnie do czeskiej Szwajcarii. Naszym pierwszym przystankiem będzie Pańska Skała. Niezwykłe bazaltowe, kamienne organy. Zobaczmy, jak wygląda z bliska. Zaraz przy wejściu na tą atrakcję turystyczną znajduje się obszerny parking. Kosztuje 70 koron za 1,5 godziny. Każda kolejna godzina to 50 koron. Można tu wjechać, pobrać bilet i spokojnie, dosłownie 3 minuty jesteśmy na Pańskiej Skale. Przy parkingu znajdują się darmowe toalety. Zaraz obok jest mała restauracyjka, w której można zamówić coś lokalnego, coś czeskiego. A na koniec przed wyjazdem trzeba uiścić opłatę. Tutaj w parkometrze można również kupić sobie jakieś pamiątki z tutejszej atrakcji. Jesteśmy w Parku Narodowym Pańska Skała i zobaczcie, jakie ciekawe formacje skalne stworzyła natura. No dobrze, ale czym właściwie jest ta cała Pańska Skała? To pozostałość po działalności wulkanicznej, bazaltowe wzgórze, które wznosi się na wysokość 597 metrów. To, co dzisiaj możemy tutaj zobaczyć, zostało odsłonięte w dużej mierze przez człowieka. Pod koniec XVIII wieku działał tu kamieniołom, w którym wydobywano bazalt. Wysokie, sześcioboczne słupy skalne mają miejscami nawet 15 metrów wysokości i wyglądają trochę jak ogromne piszczałki organów. Bardzo ciekawe miejsce, fajne szlaki, można się powspinać na górę, można po tym wchodzić. Są specjalne ścieżki lub, jak kto woli, po kamiennych schodkach. Musicie przyznać, że wygląda to zjawiskowo. Nie widziałem jeszcze czegoś takiego u nas w Polsce, choć podobno niedaleko Wałbrzycha też znajdują się podobne formacje skalne. Na pewno je odwiedzimy. To niewielkie jeziorko, które widzicie u podnóża skały, nie jest naturalnym jeziorem. Powstało w zagłębieniu po dawnym kamieniołomie i napełnia się głównie wodą opadową. Przy odpowiednim ujęciu skała pięknie odbija się w jego powierzchni. Historia ochrony tego miejsca zaczęła się jednak znacznie wcześniej, niż mogłoby się wydawać. Już pod koniec XIX wieku pojawiły się pierwsze próby uratowania Pańskiej Skały przed dalszym wydobyciem bazaltu. Ostateczne wydobycie zakończyło się tutaj w 1948 roku. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić, że jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej ten charakterystyczny widok mógł wyglądać zupełnie inaczej. Pańska Skała ma też swój mały udział w historii kina. W 1952 roku właśnie tutaj powstała część zdjęć do jednej z najbardziej znanych czeskich baśni filmowych Dumnej Księżniczki. Później pojawiły się tu również ekipy innych produkcji, między innymi Uczeń Zegarmistrza oraz Merlin. Pańska Skała jest bardzo ciekawą atrakcją turystyczną. Na pewno wasze dzieci nie będą się tutaj nudziły. Pańska Skała zdecydowanie robi wrażenie, ale to dopiero początek naszej przygody. Zostawiamy więc te niezwykłe bazaltowe organy i ruszamy dalej. Przed nami kolejne miejsca czeskiej Szwajcarii, które mam nadzieję zrobią na Was wrażenie. Lećmy dalej. Witam was w kolejny dzień. Dzisiaj znajduję się w Jędrychowiczach, skąd ruszamy razem z rodzinką na szlak
zwiedzić pierwszą część czeskiej Szwajcarii. Znajdujemy się na parkingu oficjalnym, tutaj płatność 200 koron. Można zapłacić w parkometrze, który znajduje się tuż obok. Jednak jeżeli chcecie zaoszczędzić, to naprzeciwko parkingu jest prywatny parking za 150 koron. Niestety zauważyłem go dopiero po zakupie biletu. Szlak zaczyna się w bardzo fajnej, klimatycznej górskiej wiosce. My idziemy kolorem niebieskim, zaczynamy, później wejdziemy na kolor czerwony. Także oglądajcie odcinek, żeby zobaczyć te piękne, ciekawe miejsca razem z nami. A już na samym początku szlaku możemy zobaczyć miejsca, w które właśnie zmierzamy, czyli wychlitkę na Marińskiej Skale i inne piękne skały. Ale fajnie. Mama, Ja też tak będę robić. Słucham. może tam Dobra. To leci. No Guciowi się podoba w każdym razie. Znajduję się właśnie przy oficjalnym wejściu do Parku Narodowego Czeskiej Szwajcarii. Możecie zobaczyć sobie na znaku, jak fajnie Czesi oznaczają poziom pożarowy obecny w lesie. W tym momencie strzałka jest ustawiona na czerwone, czyli bardzo wysoki poziom pożarowy przez wysokie temperatury. Bardzo fajne oznaczenie, nie trzeba nigdzie sprawdzać, wystarczy szukać takich oznaczeń przy oficjalnych znakach. Idziemy dalej zwiedzać. Idąc szlakiem niebieskim z Jetrichowic w stronę skały Golem, natrafiamy na taką oto kapliczkę w środku lasu. W skale wykuta jest wnęka przedstawiająca sąd ostateczny, na której przedstawiony jest Jezus z apostołami, a poniżej Archanioł Michał. Niestety w czeskiej Szwajcarii nie można latać dronem, dlatego też w tym odcinku nie zobaczycie ujęć z góry, ale zobaczymy, może uda się coś fajnego nagrać kamerą z ręki. Doszliśmy na kamień Rudolfa, jedna z atrakcji na dzisiejszej wycieczce. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. Zaraz będziemy się wspinać dalej szlakiem na górę, ponieważ jest na górze taka chatka z widokiem. Zobaczcie, jaki fajny szlak. Drewniane schody, drewniane drabinki. O, nawet psiak sobie radzi. Więc jeżeli pies sobie poradził, to i wy sobie poradzicie. Jeśli idąc szlakiem w Czechach zobaczycie gdzieś na skale lub na drzewie taki znak, trójkąt żółty lub czerwony, oznacza to, że jest gdzieś w okolicy bardzo fajny punkt widokowy i warto na niego pójść. No, musicie przyznać, że wejście na ten szlak jest bardzo fajne. Dobra, doszedłem do wychlitki na kamieniu Rudolfa. Dzisiaj jest dużo ludzi, także wejście tutaj jest dosyć ciężkie, ponieważ tworzą się korki na szlaku. Do środka może wejść jednorazowo 15 osób, także za chwilę wejdziemy i pokażę wam, jak to wygląda i jakie są widoki stamtąd.
A my zmierzamy ku Marińskiej Wychlidce, która jest tam. Tam na wzgórzu. Jak możecie teraz zobaczyć za mną, właśnie przyszła kolejna wycieczka, także ludzi jest tutaj mnóstwo, zwłaszcza w taką pogodę jak dzisiaj. Ale no, widoki są zacne, trzeba przyznać. Szlaki w tym parku są bardzo przyjemne do chodzenia, ponieważ jest tu bardzo miękkie podłoże, praktycznie sam piasek. Prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że są tutaj same te skały piaskowcowe. No i pod wpływem erozji po prostu ten piach osadza się na ziemi. No i dzięki temu mamy wygodne, fajne ścieżki. Gdzieniegdzie to mam wrażenie, jakbyśmy szli Wybrzeżem Polskim. Tak jak się przechodzi przez wydmy w stronę morza. No akurat niestety tutaj nie ma morza. Także jest tu bardzo przyjemnie i miło. O, już większość trasy za nami. Zaczynaliśmy na parkingu tam. Szliśmy ścieżynką, tutaj później przez ten las, przez te wzgórza. Tam byliśmy niedaleko na skalę Rudolfa, która jest tam za drzewkiem. Później szliśmy tutaj wzgórzem, cały czas szczytami, a zmierzamy na Marińską Wychlidkę, która jest tu na wzgórzu. Później prawdopodobnie na tamtej skałki i zejdziemy na dół już do samochodu. O, udało nam się wreszcie dotrzeć do Marińskiej Skaly i teraz czeka nas 200 metrów po schodach do góry, aby wejść na Wychlidkę i zobaczyć ten cały widok z kolejnego punktu widokowego. Marina Skala to jedna z najbardziej znanych skałek w okolicach Jędrychowicz. Na jej szczycie stoi drewniana altana widokowa, z której rozciąga się świetna panorama czeskiej Szwajcarii. Sama skała zbudowana jest z piaskowca, a jej nazwa pochodzi od Marii Anny Kińskiej, żony księcia Ferdynanda. Kiedyś mówiono na nią po prostu Wielki Ostry. W XIX wieku postawiono tu pierwszą altanę, a ta, którą widzimy, dziś jest już kolejną w historii tego miejsca. Tam ponownie jesteśmy na punkcie startu, czyli na parkingu w Jędrychowicach. Powiem tak, no zrobiliśmy dzisiaj 9 km, bardzo fajna trasa, piękne punkty widokowe, piękne miejsca. Tak jak mówiłem, super miejsce do chodzenia. My byliśmy z psem, tutaj taki mały tip, jeżeli jesteście z psem lub po prostu sami chodzicie, to weźcie sobie dużą ilość wody dla psa, ponieważ tutaj na szlaku nie było żadnych źródeł, żadnych ujęć wody, nawet żadnego strumienia, żeby pies mógł się napić, także pamiętajcie o tym. Widzimy się w kolejnym miejscu, bo czeska Szwajcaria jest dosyć duża i parę miejsc planujemy zwiedzić. Witam wszystkich w kolejny dzień. Znajduję się dzisiaj w Chreńsku, skąd ruszamy zwiedzać Prawicką Bramę w czeskiej Szwajcarii. Jest godzina 10 i możecie zauważyć, parkingi są już pełne, także jeżeli byście się tutaj wybierali, no to taki tip, przyjeżdżajcie dużo wcześniej, ponieważ przez całą miejscowość przejechaliśmy, wszystko jest zajęte. Tutaj taki prowizoryczny przy ulicy jest zrobiony parking. No i tutaj parking kosztuje 350 koron, także troszkę więcej niż wczoraj w Jędrychowiczach.
Taka fajna miejscowość, według mnie przypomina trochę Szklarską Porębę, troszkę Karpacz. A już przy samej ulicy, przy wejściu na szlak można zobaczyć bardzo ładny wodospad, który znajduje się za mną. No i ruszamy z tego miejsca właśnie w dzisiejszą trasę. A my dzisiaj zmierzamy w tamtym kierunku, w kierunku tych skał. Początkowo z Chreńska szlak prowadzi przy głównej ulicy, jak możecie zauważyć, około 1,5 km pod górę. Ale jak widać jeżdżą tutaj też autobusy i przy samym głównym wejściu na szlak, który właśnie jest tutaj z lewej strony, jest przystanek autobusowy. Można z Chreńska podjechać do góry, później po przejściu całej trasy można wrócić z powrotem do Chreńska, jeżeli już ktoś nie ma siły. My idziemy dalej. Jesteśmy już na głównym szlaku do wejścia na Prawicką Bramę. Jak możecie zauważyć, za mną oraz przede mną, za chwilę Wam pokażę, są pozostałości spalonych drzew. To są pozostałości z pożaru, który nawiedził ten rejon w 2022 roku. Przez wysokie temperatury oraz duże porywy wiatru ten pożar rozprzestrzeniał się błyskawicznie. Tutaj bardzo dużo ilości zastępów straży pożarnej pracowało, żeby to ugasić. Również strażacy z Polski pomagali. Także zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Dzisiaj natura się troszkę już odradza, no ale jednak pożary często nawiedzają ten region. Dzisiaj również jest bardzo gorąco, mamy 37 stopni, lekki wiaterek, zero deszczu. Podobno coś ma dzisiaj padać, no ale jednak jest upał i takie temperatury właśnie pomagają w rozprzestrzenianiu się pożarów. Także pamiętajcie, nie zostawiajcie nigdy w lesie żadnych butelek, żadnego szkła, ani nic takiego, co mogłoby wzniecić pożar. Ewa, jak się podoba? Fajnie. Fajnie jest? Tak. Pierwsza skała dzisiaj zaliczona, tak? A w całym odcinku używałem omyłkowo nazwę Prawicka Brama. Prawidłowa nazwa to Prawcicka Brama. To chyba przez ten upał. W tutejszych górach też trzeba uważać na spadające skały. Zobaczcie, w tym miejscu również są podparte skały, żeby nie spadły na przechodzących ludzi. Także bardzo dobry pomysł, bardzo bezpieczny. Idziemy dalej. Jesteśmy już pod znakiem, który prowadzi na Prawicką Bramę. Zostało nam 600 metrów w każdym kierunku. Jak możecie zauważyć, praktycznie cały szlak, tak jak wczoraj, jest pokryty piaskiem, także również jest bardzo miękko. Gdzieniegdzie pojawiają się na szlaku jakieś ławeczki, miejsca do tego, aby odpocząć. I na szczęście w taką pogodę jak dzisiaj prawie połowa trasy prowadzi przez jakieś zalesione miejsca. Nie jest to na otwartej przestrzeni, no bo byłoby trochę słabo jak dzisiaj przy 35 stopniach, no to byłoby ciężko. No i doszliśmy do schroniska pod Bramą Prawicką. Jeszcze zostało nam wejść na samą górę i zobaczymy w końcu cel naszej dzisiejszej podróży. I tu taki widoczek. No i jest, udało się nam dotrzeć do Prawickiej Bramy, jak widzicie. A czym w ogóle jest ta brama? Jest to naturalny łuk skalny, wyrzeźbiony przez tysiące lat przez erozję w piaskowcu. Dzięki temu powstała taka majestatyczna formacja, którą widzicie za mną. Ta brama była plenerem do różnych filmów, na przykład do najbardziej znanej opowieści z Narni. Po tym łuku przechodziły dzieci z tego filmu, jednak prawdopodobnie było to zrobione przez AI, ponieważ już w tamtych latach było to zabronione. Wiele lat temu można było chodzić normalnie po tym łuku, jednak przez to, że niszczał on od góry, to został zamknięty dla zwiedzających. Możemy oglądać tylko na dole. Prawcicka Brama ma imponujące rozmiary. Około 16 metrów wysokości i prawie 27 metrów szerokości. To największa naturalna brama skalna z piaskowca w Europie.
Trudno się więc dziwić, że skała jest jednym z symboli czeskiej Szwajcarii. Jeśli planujecie odwiedzić Prawcicką Bramę, warto wiedzieć, że bilet dla osoby dorosłej kosztuje 125 koron, a dla dziecka 50 koron. W cenie mamy nie tylko wejście pod samą bramę, ale również dostęp do punktów widokowych znajdujących się powyżej. A z nich zobaczymy Prawcicką Bramę i okoliczne skały z innej perspektywy. No i powoli kończymy dzisiejszą wycieczkę. Ja już zmierzam ku parkingowi. No mogę powiedzieć, że była bardzo fajna. Bardzo fajne miejsca, ciekawe. Bardzo ładna ta brama. Nie tylko na internecie robi wrażenie, ale naprawdę na żywo również. Jeśli chodzi o trasę, no to trasa nie była zbyt ciężka. Jedynie co, no to naprawdę przeszkadzał dzisiejszy upał. No, trasa według mapki wyszła niecałe 13 km, niecałe 400 metrów wzniosu, 350 metrów wzniosu, także super, można spokojnie z dziećmi iść, polecam. Na zakończenie naszej podróży zatrzymujemy się w Decinie, mieście położonym nad Łabą, na styku czeskiego średniogórza i piaskowcowych krajobrazów czeskiej Szwajcarii. To właśnie tutaj Łaba wkracza w słynny Łabski Kanion. Nad miastem góruje zamek, którego historia sięga aż X wieku. Decin jest więc nie tylko bramą do czeskiej Szwajcarii, ale także miastem z ponad tysięczną historią. Podczas zwiedzania miasta natrafiamy na lokalny bazar w samym centrum. Są tu warzywa, owoce, świeże pieczywo, a także różnego rodzaju rękodzieło. Bardzo lubię takie miejsca, ponieważ można na chwilę odejść od typowych atrakcji turystycznych i zobaczyć trochę codziennego życia miasta. No i oczywiście trudno przejść obojętnie obok świeżego czeskiego chleba oraz serów. Spacerując po centrum, warto na chwilę zwolnić i spojrzeć nie tylko na sam rynek, ale też na otaczające go kamienice. Obok siebie można zobaczyć budynki o różnym charakterze i z różnych okresów, a między nimi zachowały się fragmenty historycznej zabudowy centrum. Dzięki temu zwykły spacer po rynku staje się małą podróżą przez historię Decina. Teraz przechodzimy przez Tyrsów Most, jeden z charakterystycznych mostów Decina, który prowadzi przez Łabę na drugą stronę miasta. Most został oddany do użytku w 1933 roku i nosi imię Mirosława Tyrsa, współzałożyciela czeskiego ruchu sportowego Sokół. Z mostu mamy wspaniały widok na dwa najważniejsze zabytki Decina. Po jednej stronie wznosi się zamek Decin, położony wysoko nad Łabą, a po drugiej stronie dostrzec możemy Pałac Tunowski. Ten widok dobrze pokazuje, jak bardzo historia miasta związana jest z rzeką i jego strategicznym położeniem nad Łabą. A teraz spójrzcie na tę charakterystyczną budowlę. To Pastyrska Stena, a właściwie znajdująca się na jej szczycie restauracja z wieżą widokową. Pierwsza gospoda stanęła tutaj już w 1892 roku, ale szybko okazała się zbyt mała. W 1905 wybudowano więc obecną, która stylizowana jest na romantyczne ruiny zamku. Jeszcze przed I wojną światową działały wokół niej tarasy i pawilon muzyczny, a znajdujący się przed budynkiem plac latem zmieniał się w parkiet taneczny, a zimą w lodowisko. Według ówczesnych reklam miejsce mogło pomieścić nawet 2000 osób. Tuż pod restauracją widać coś dla miłośników mocniejszych wrażeń. Na ścianach pastyrskiej sceny poprowadzono drogi wspinaczkowe i via ferraty, dzięki którym można podziwiać Decin i Łabę z zupełnie innej perspektywy. Piaskowcowe ściany mają tutaj nawet około 160 metrów wysokości, więc wspinaczka z takim widokiem musi robić naprawdę duże wrażenie. Teraz przenosimy się na drugą stronę rzeki. Z lotu ptaka najlepiej widać, jak niezwykłe jest położenie zamku Decin. Cały zespół zamkowy znajduje się na wysokim skalnym cyplu tuż nad Łabą.
dzięki czemu zamek przez wieki miał świetną kontrolę nad przeprawą i szlakiem rzecznym. Ciekawostką jest ogromna, prawie 300-metrowa droga prowadząca do zamku, nazywana Długą Jazdą. Warto zwrócić uwagę również na charakterystyczne różowe wieżyczki i rozległy dziedziniec. Z tej perspektywy dobrze widać, że zamek nie jest pojedynczym budynkiem, ale całym kompleksem zabudowań wciśniętym między skałę i rzekę. Schodzimy z góry i przechodzimy do parku u stóp zamku. To spokojne, zielone miejsce idealne na krótki odpoczynek po zwiedzaniu. Wśród drzew i alejek można zobaczyć różnego rodzaju rzeźby, fontannę oraz zabytkowe budynki, w tym urokliwy pawilon herbaciany, który dodaje temu miejscu wyjątkowego klimatu. Po chwili odpoczynku idziemy na tarasy zamkowe, skąd rozciąga się widok na okolice, a sam spacer odbywa się wśród swobodnie chodzących pawi, które poruszają się bez większego skrępowania i często towarzyszą odwiedzającym. Paw to nieodłączny symbol tego zamku. Jego wizerunek jest też umieszczony na wieży zamkowej, co podkreśla jego znaczenie i sprawia, że staje się jednym z najbardziej rozpoznawanych elementów całego kompleksu. Przechodzimy teraz przez bramę główną i wchodzimy na dziedziniec zamku. Tutaj warto na chwilę zwolnić i przyjrzeć się detalom. Na jednej ze ścian znajduje się zegar słoneczny, a nad wejściami do poszczególnych pomieszczeń możemy zobaczyć pięknie zdobione obramowania i dekoracje. Na koniec naszego zwiedzania zaglądamy jeszcze do Różanego Ogrodu, jednego z najbardziej reprezentacyjnych miejsc całego zamku. Wchodzimy do sali Terreny, niewielkiego pawilonu ogrodowego, którego wnętrza zdobią zachowane freski z 1678 roku. To naprawdę wyjątkowe miejsce, bo barokowa architektura łączy się tutaj bezpośrednio z ogrodem. Ogród powstał pod koniec XVII wieku podczas wielkiej barokowej przebudowy zamku. Początkowo znajdowało się tutaj znacznie więcej rzeźb, fontan i kanałów z bieżącą wodą. Jednak część tych dekoracji została zniszczona na początku XIX wieku. Idąc dalej docieramy do części różanej. W 1881 roku powstało tutaj słynne Rosarium, które z czasem stało się jednym z najbardziej znanych w całej monarchii Habsburgów. Na samym końcu czeka jeszcze glorieta, ozdobiona galerią barokowych rzeźb. Z tego miejsca mamy przepiękny widok na całe miasto. To idealne miejsce, żeby zakończyć nasze zwiedzanie zamku Decin. I tym sposobem kończymy naszą podróż po czeskiej Szwajcarii. Zaczęliśmy od niezwykłych bazaltowych organów na pańskiej skale, później była monumentalna Prawcicka Brama, a na koniec Decin z zamkiem pastyrską Steną i pięknymi zamkowymi ogrodami. To był tylko krótki fragment tego, co można zobaczyć w tej części Czech. Jeśli podobała Wam się ta podróż, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i koniecznie zaglądajcie tutaj po kolejne filmy. A my ruszamy dalej. Do zobaczenia!